Wspominam Wam, Szanowni Państwo, że jest to ostatni odcinek prawdopodobnie z Białorusi, a na pewno jest to ostatni odcinek ze względu na to, że Orsza znajduje się 50 km od granicy z Rosją. Witam Państwa jeszcze w Mińsku, ale jesteśmy jeszcze, uwaga, ja tak sobie przejdę, ale jesteśmy jeszcze właśnie o poranku tutaj w stolicy. Nie pamiętam, który to jest odcinek, powiem Wam szczerze. Strasznie dużo się dzieje, ale jedno muszę powiedzieć, że dawno nie czułem takiej serdeczności. Pomimo tych wszystkich perturbacji, które się dzieją w tej podróży, dawno nie czułem takiej serdeczności w czasie podróży. Kogo by mnie zapytał o pomoc? Ludzie nawet nie pytają, skąd ja jestem. Oni wszyscy wiedzą, skąd ja jestem. Wydaje mi się, że po akcencie, jak ja zaczynam tym swoim białoruskim mówić, no to już kumają czacze, że to ja. A biorąc pod uwagę, że historycznie bardzo dużo ludzi poczuwa się Polakami, bardzo dużo ludzi, Białorusinów ma polską kartę Polaka mają bardzo często, no więc oni język polski ogarniają. Fest. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, bo jedziemy do Orszy. Kurczę, chciałem zegarek zobaczyć na zegarku. Skumałem, że ja zegarka w podróży nie noszę, bo to tylko przyciąga kłopoty. Ale uciekamy. Uciekamy w podróż. Będzie chyba kolejne 200 km na wschód, czyli 200 km do zimna. Nie wiem, czy tędy powinienem wychodzić, czy którędy w sumie. Nie, to o tam. Tutaj się bilet kupi. O, dworzec kolejowy. Mam 15 minut tylko do odjazdu. Kasa. Tu napisane kasa, więc chyba tu kasa. Miński dworzec kolejowy. Ale ładnie się prezentuje z rana, nie? Orsza, дешевле bilet. Trzeci pуть, platforma 2. Peron trzeci, platforma druga. Peron trzeci, platforma druga. Zobaczcie, jeszcze takim, powiedziałbym, klimatem sowieckim. Przepiękny. Słuchajcie, bilet kupiony. Pan tutaj pomógł. Będziemy jechać do Orszy. Aż się spociłem. Miejsce 24. Powiem Wam tak. Ja w te tematy, kiedy trzeba być na czas, nie jestem dobry. Dlatego ja tak autostopem jeżdżę. A druga kwestia jest taka, że to jest elektryczka, pociąg elektryczny i bilet na niego kosztował 10 rubli białoruskich, czyli około 11, nie, przepraszam, żeby nie skłamać, 11 zł, tak. Tak, 11 zł za 200, chyba około 200 kilometrów. I to się nazywa ekonomiczny środek transportu, tutaj właśnie na Białorusi. Proszę zwrócić uwagę, jak kolor drzew się zmienił. Im bardziej na wschód, tym już taka prawilna, powiedziałbym, jesień. Może mnie jeszcze, że tak powiem, zima nie złapała na trasie, bo będzie przypał. Ale skarpety z wełny wielbłąda wiozę w plecaku. Witam Państwa w Orszy. Oj, przepraszam. Witam Państwa w Orszy.
w jednym z najstarszych niegdyś grodów, znaczy z najstarszych miast tutaj na Białorusi. Orsza to miasto, w którym przecinały się wojenne ścieżki nieraz. I tak sobie myślę, że my Polacy tylko się bronimy, ale już od dawien dawna nie zawalczyliśmy o jakieś tereny. To taka konkluzja, patrząc na to, jak wiele bitew zostało stoczonych tutaj, również polskimi rękoma. 1514 rok, moi drodzy, tutaj wojska polsko-litewskie odpierają atak wojsk moskiewskich. No i tym samym było to jedno z ważniejszych, że tak powiem, wojennych sukcesów ówczesnej Rzeczpospolitej. Ale tutaj są te kwatery. A, jest wilki. No, tutaj pani z tym. Tutaj są jak one się nazywają? Ja idę. Tu jest nocleg. Nocleg jest kolejowy. Ale czy to mi będzie na rękę tutaj? Bo to jest kawałek od centrum. Zobaczmy, ile kawa w automacie na dworcu. Patrzcie, nawet można rozwiedki elektryczne. Można normalnie naładować ten telefon. Kawa kosztuje tak 4,50 czekolada. Komnaty. Oddychaty można. Tak, ale powiem wam, że z tymi komnatami to sytuacja jest chyba wszędzie taka sama na Białorusi. Że na tych dworcach normalnie można nocleg złapać. Ciekaw jestem za ile. Najgorsze jest to, że ten dworzec jest jakieś tam kilka kilometrów od centrum miasta, Orszy. Więc to trochę lipa. No ja już wszystko wiem. Słuchajcie, dopiero dzisiaj zrozumiałem, dopiero po takim czasie zrozumiałem, o co chodzi z tymi sutkami. W tych hotelach, w tych gościnicach. Czujecie to? Ja nie mogłem zrozumieć, o co chodzi im z tymi sutkami. I to jest taka faza, że na Białorusi możesz kupić nocleg na 12 godzin. Czujecie to? Załóżmy, masz transport za 12 godzin, do 12 godzin płacisz połowę i jak chcesz na cały sutek, no to płacisz za 24 godziny. Fajnie rozwiązane, bo jak ktoś na przykład słuchajcie, czeka 12 godzin, 10 godzin, no to po co będzie płacił całość? Płaci połowę i tyle. Propaganda komunistyczna. Może nie propaganda, w sumie takie zjednoczenie z drugiej strony narodu. Włodzimierz Lenin przemawia do robotników i zobaczcie, jak oni go słuchają, jako przywódcę. Ten obraz pokazuje to, że się łączą ci ludzie, to, że są razem, tą siłę. W czystej postaci macie teraz zaprezentowany Związek Radziecki. Tutaj to żyje. Cały czas żyje, funkcjonuje. Ja nigdzie nie jadę, bo ja dopiero przyjechałem, ale pokażę wam tak tutaj, jak to mniej więcej się prezentuje. To jest dworzec, poczekalnia. Wszystko elegancko. Nawet zobaczcie, tam ikonki w rogu można kupić, a tutaj z lewej strony można sobie coś zjeść. Mamy kilka kilometrów do centrum. Tutaj przejdę, poszukam marszrutki, żeby tam przejechać. No i de facto tutaj kosztuje nocleg około 50-48 i może być tak, że ktoś po prostu zostanie dorzucony do mnie, a tam zobaczę. Pani tutaj pomogła. Zobaczcie, bloki jeszcze z takimi komunistycznymi symbolami. Tam cerkiewka. Ja tutaj muszę, że tak powiem, się przedrzeć do marszruty. Powiem wam, że im bardziej na wschód, tym bardziej taki, powiedziałbym, troszkę surowszy życie widać, surowsze życie. Transport marszrutką złote 80, czyli 2 zł około do centrum. To jest bardzo podobna sytuacja jak Siemiatycze i Siemiatycze stacja, gdzie też masz kilka kilometrów, około 5 też od centrum miasta do dworca kolejowego. Tak wygląda właśnie miasto na wschodzie Białorusi. Szanowni Państwo, takie spokojne bardzo. Już na samym początku. Orsza. 50 kilometrów od granicy z Rosją. Спасибо большое. Спасибо. Ой,
Słuchajcie, dojechali do miasta. Ciekawe co? W sensie ciekawie wygląda. Pani, za co mi pomagała, mówi do mnie tak. A ty korespondent? Dziennikarz. No na zasadzie, że wiecie, że przyjechałem tutaj materiał jakiś robić z Polski. Ja mówię, nie, gdzie tam? Mówię, ja to... W sensie, właśnie nie wiem za bardzo, jak im tłumaczyć, więc wiecie, jak tłumaczę? Najprościej i dosadnie. YouTuber. YouTube'a oglądają, YouTube'a znają. No i co ja tutaj? Mówię, jak jest. To jest ten hotelik. W sumie tutaj alternatyw za dużo nie ma. Orsza Gastynica. Tam idziemy, zobaczymy. Tam ponoć jeszcze jest ten odźwierny, ale ciekaw jestem, czy dalej jest, czy już może zwolnili, żeby ciąć koszta. A ja teraz zrobię trochę inaczej. Zajdę, zapytam, zobaczę, co powiedzą i pójdę na tą ściankę informacyjną, bo to rządowo jest tak nakazane, że tam muszą być informacje na temat cen. Pójdę, zobaczę, czy są takie pokoje takie tańsze. Żeby mnie znowu nie zrobili, że tak powiem, w kalosza. No, trzecia ta. Nie wiem, z którego roku jest ta winda, ale ma już swoje lata. Co się bijesz, ty? Etaż, czyli poziom. Tutaj widzę, że tego, remont robią. Pytam panią tak, najtańsza komnata. Pani mówi, że najtańsza to jest za 7 dych. No ja tam próbuję negocjować. Zapytałem, czy po prostu można by było komnatę, w której jest wspólny prysznic, że tak powiem. Bo mi to nie robi różnicy. Pani powiedziała, jakoś tak dziwnie tutaj w tych hotelach, że jak już tak się trafi na taką panią, która nie chce ogólnie dać tańszego, nie wiem, czy jest, czy nie ma, ale ona tak mówi. Nie ma? Chcesz, bierzesz, nie chcesz, nie bierzesz. I tak jakby odwraca się, odchodzi. W sensie robi to tak ostentacyjnie. Tu na wejściu, proszę. Papierosami nie śmierdzi. Przyjemnie. 2 łóżka, więc zapraszam. Jeśli ktoś by chciał przenocować, to jest miejscówka. Normalnie tutaj za darmo wbijacie i sobie śpicie. To jest podwórze hotelowe. Tutaj specjalna lampka do montowania odcinków. Telewizor Time, czasowy. Nie wiem, co to jest za marka. Nie wiem, czy tam w ogóle była marka. Lustro, żeby patrzeć na siebie z rana i podziwiać. Piękną brodę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mówią, że mnie ją zgolił. No i jest mydełko, jest, że tak powiem, szampon. Dostałem od pana śrubokręt i dostałem od pana kombinerki. Bo mi się tutaj zamek w kieszeni zepsuł i sobie będę musiał podważyć i naprawić to. Zaraz to spróbuję zrobić. A my za chwilkę idziemy, moi drodzy, pozwiedzać trochę Orszę, póki jest jasno, bo późniejszym popołudniem, rzecz jasna, trzeba robić robotę, montować odcinki. Żeby była jasność, 70 rubli białoruskich to jest około tam 83-84 zł za nockę, nie? Spoko w ogóle, że tutaj jest czajnik, że można sobie wodę przygotować, zagotować, bo to jest też bardzo ważna sprawa. No i lipa. Chciałem to delikatnie odchylić, ten zamek i zobaczcie, popękało. Pękło. No niedobrze. Kurde. Może kogoś spotkam jakiegoś krawca, to może wsadzi mi tam zamek. No nic, dobra. Patrzcie, co ja mam. Zobacz, kurczę, remont. Będę musiał do niej pójść, powiedzieć, że mi dała jakiś pokój, gdzie bez remontu, bo jutro z samego rana, jak gość zacznie tam robić, to będzie lipa. Karta, wygląda jak karta. Rozkładany nożyk. Tadam! Składasz go tak i tak. On tutaj powinien teraz tak się zablokować. O, i masz kosę. Kosa jest potrzebna po to, żeby, moi drodzy, sobie kiwi zjeść w terenie, no bo jednak to jest duża dawka witaminy C, więc sobie tutaj nacinam tak, żeby można było takie 4 części ogarnąć. Voilà. Ale kwaśne. Przyznam szczerze, że z tej piekarni tak pachnie, że normalnie muszę tam wejść i kupić jakąś bułkę. Normalnie zapach na całe miasto. Niestety nie mają tutaj z chlebem głównie piekarni i z bułkami takimi zwykłymi. Bohaterom sowieckiej armii w pamięć za wyzwolenie miasta Orsza. No tak plus minus, nie? 16 czerwca, nie, 27 czerwca 1944 praktycznie całą Białoruś wyzwolono spod rąk Niemców, moi drodzy. Czuć tak jakby się tutaj trochę czas zatrzymał, co? Też macie takie wrażenie? Inkubator
biznesu. Ciekawe, czy pomagają robić niezależne biznesy dla młodych ludzi. Kopeczka, kopiejeczka jedna. Supermarket duży. Przyznam szczerze, że płacenie za wszystko to jest tak 10-25 kopiejek, 2,28 albo 2,76. Tych kopiejek jest tak dużo, tych grosików trzeba tak dużo nosić i każdy co do kopiejeczki wydaje. Nie wiem, czy wspominałem wcześniej, moi szanowni państwo, więc wspominam teraz w obecności Włodzimierza Lenina, tutaj na placu Lenina, który, jak wspomniałem wcześniej, jest w każdym mieście. Wspominam wam, szanowni państwo, że jest to ostatni odcinek prawdopodobnie z Białorusi, a na pewno jest to ostatni odcinek ze względu na to, że Orsza znajduje się 50 km od granicy z Rosją. A co za tym wskazuje? Zabieram was w kierunku Rosji. Pytanie tylko, czy uda się tam wjechać. Nie mam pojęcia, nie mam informacji, więc będziemy próbować na własnej tak zwanej skórze. I biorąc pod uwagę, że jest to ostatni odcinek, możemy się pokusić o to, żeby padły pytania dotyczące Białorusi. Zatem, moi drodzy, pytajcie pod tym vlogiem, rzucajcie pytania. Ja te pytania spróbuję opracować, wybrać kilka najciekawszych moim zdaniem i odpowiedzieć na nie w podsumowującym odcinku ostatnim, czyli następującym po tym, żebyście też mieli jako tako pogląd, takie zebrane informacje na temat, jak tutaj jest, ok? Więc tak fajnie będziemy mogli podsumować sobie Białoruś, więc czekam na wasze pytania, a my tymczasem ruszamy dalej eksplorować Orszę. Сказочная strana. Park taki nad Dnieprem. Pomnik Gullivera. Znacie? Nie, no każdy musi znać. Podróże Gullivera no to jest w ogóle podstawa, ale świetnie się tutaj wpisuje w charakter białoruskiego systemu. Gulliver, wielki podróżnik, trafia do krainy Liliputów, czyli tego malutkiego Liliputa na jego dłoni. Dlaczego mówię, że fajnie się wpisuje tutaj w charakter tutejszego systemu? Dlatego, że niezależnie, ta powieść pokazuje, że niezależnie od tego, jak jesteś wielki, jak trafisz do społeczności systemu, który jest taki, powiedziałbym, sztywny, to nie ma znaczenia, jak jesteś wielki. I w powieści tego Gullivera właśnie, tego podróżnika, ci Lilipuci ze strachu, najzwyczajniej w świecie ze strachu, przywiązali linami, bo się bali, że będzie im zagrażał. No więc to taka, powiedziałbym, troszkę analogia, no takie głębokie rozważania. Ja nie wiem, czy te rzeczy jeszcze działają. Chyba działają, no. Powiem wam, że swoje lata mają, ale chyba działają. Nie mam pojęcia. Idę sobie tutaj w tą stronę. Pokażę wam rzekę Dniepr, żebyście mogli zerknąć na jedną z najdłuższych rzek Europy. Dniepr tylko wyprzedza Dunaj, no i na pewno Wołga. Dniepr to 2280 km. Ogromna rzeka, długa. No i również trzeba zaznaczyć, że rzeka to naturalna bariera, która niegdyś pomagała ochronić gród. Słuchajcie, rzeka zaczyna się w Rosji. Płynie przez Białoruś, Ukrainę i wpada do Morza Czarnego. Z tego miejsca pozdrawiam, szanowni państwo, wszystkich orszanianów, którzy mieszkają w Polsce, ale którzy też mieszkają tutaj na Białorusi. Pozdrawiam was serdecznie. No i powiem wam, że przyszło mi pokazać wasz kraj, wasze miasto w takiej iście jesiennej atmosferze. Powiem wam, że im bardziej na wschód Białorusi, tym ludzie są bardziej podejrzliwsi i jest drożej. Takie są moje odczucia i do tego stopnia są podejrzliwi, że nawet miałem sytuację, w której rozmawiając z takim gościem starszym, on mnie poprosił, żebym pokazał mu paszport. Rozumiecie to? No ja oczywiście mu pokazałem ten paszport, żeby zniwelować w nim takie poczucie niepewności, no bo było widać, że miał tą niepewność. Zaskoczył mnie. Tutaj na prawo pomnik okraszony czołgiem i wielkim głazem dla ofiar dzielnych żołnierzy sowieckich, Białorusinów, którzy oddali życie w Afganistanie
walcząc o zachłanność ówczesnego rządu. Zachłanność, nic innego, okraszona życiem. Ale my idziemy pod Katiuszę. Tam to jest dopiero gruba sprawa. BM-13, nazywana potocznie Katiuszą. Czyli mamy auto, a na aucie mamy wyrzutnię rakiet. Ale nie byle jaką, ze względu na to, że można było te rakiety w jednym momencie wystrzelić, załóżmy, nie wiem, 12. I po 5 sekundach kolejne 12 i jeszcze kolejne. Rakiety wchodziły tutaj na ten wysięgnik, znaczy wysięgnik, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie tutaj mieściło się 16 rakiet i zobaczcie, nawet chyba jest równo 16. 8 na dole, 8 na górze. No i w 7-10 sekund można było wystrzelić właśnie te 16 rakiet, więc w minutę można 137 rakiet. Dużo, nie? Dużo, dużo. Jednak cały szkopuł tego systemu był taki, że można było te wyrzutnie rakiet przerzucać gdzie się chciało, bo były na kołach, więc można było przejechać tam, gdzie w tym momencie można było osiągnąć lepszy efekt. Ciężarówki głównie, które służyły pod te wyrzutnie, no to były gazy rosyjskie, ciężkie ciężarówki. W zależności od wariantów, bo tych wariantów, tych wyrzutni to wymyślono w czasie w ogóle wojny od 41 w górę tyle, że szok. Za naszą sowiecką rodzinę. 14 lipca 1941 po upadku Orszy żołnierze sowieccy zaprzęgli pierwsze ładunki wybuchowe z Katiuszy w niemiecko-faszystowską armię. 14 lipca 1941 pierwszy raz zastosowano Katiuszę. No i dzięki niej, moi drodzy, wygrano, bo trzeba zaznaczyć, że ta salwa, jak wychodziło tutaj te 16 rakiet w jakieś tam 7-10 sekund, to były takie huki, że w tamtym czasie ludzie po prostu nie wiedzieli, co się dzieje, nieprzyzwyczajeni do tego. Tak zwany ogień zaporowy też, który się stosuje, czyli strzelanie byle gdzie, tylko żeby był huk, żeby psychologicznie poniekąd osłabić, zniszczyć wroga. I dalej się to stosuje. Orsza. Kolegium jezuickie, można powiedzieć, że się powtórzę. 1610 rok. Lew Sapiecha, kanclerz litewski, przysyła tutaj jezuitów. Po co? Jak wszędzie. Duchowni jezuici przychodzili po to, żeby uczyć, pielęgnować duchowość i leczyć. Bo nie dość, że jeszcze leczyli, to i aptekę prowadzili. No i w sumie to na to samo wychodzi. Aptekę prowadzili, więc leczyli. Może ktoś z Orszy powie, bądź ktoś, kto tutaj ma znajomości, ale w kościołach prawdopodobnie może być tak, że używają języka polskiego na mszach. Oddział kulturny. To chyba taki dom kultury, powiem wam szczerze, bo... A może biblioteka, bo książkami pachnie? Pani jak mnie zobaczyła, to się zlękła. Ale bibliotekę tutaj mają. Automaty do ładowania samochodów. Ciekaw jestem, ile kosztuje naładowanie takiego tego. Czyli najpierw trzeba tutaj zapłacić, nie ma ceny. Nie widzę, żeby można było tą cenę sobie tutaj zobaczyć. Proszę bardzo, Muzeum Etnograficzne Młyn w Orszy przy Dnieprze. Zajdźmy, zobaczmy. Czynne. Haha. Udało się wejść do muzeum. Proszę zobaczyć, tak jak jeszcze w Polsce, do moździerzy, do ubijania ziarna na chleb. Proszę zobaczyć, z wikliny, dobrze mówię? Tak jest. O, i uwieczniony Dniepr i piękny stół z wikliny. No taki to ja mógłbym mieć u siebie w domu. A tutaj mamy tryptyk, taki dywan. Dywan przedstawiający jakąś sytuację, tryptyk. Zobaczcie, można powiedzieć 1 do 1 praktycznie Polska. Nie pamiętam fachowo, jak to się nazywa. To nie jest pług, bo pług w sumie punktowo orał, a to zobaczcie, to w sumie może do spulchniania?
Podpowiedzcie. Wszystkie te narzędzia to jeszcze sianokosy. Zobaczcie, sianokosy, podbieranie słomy czy siana. Grabie, takimi grabiami jeszcze ja za czasów swojej młodości, moi drodzy, miałem okazję brać udział. Oczywiście już takim cepem ja tego nie widziałem. Nie miałem okazji obserwować sianokosów obsługiwanych, że tak powiem, za pomocą cepa, tylko i wyłącznie za pomocą takiej kosy ręcznej. Pług mamy tutaj, szanowni państwo, 1950 rok. To jeszcze u mojej babci taki był, identyczny. No i ubrania lniane. Chodzili ludzie na boso, mniej chorowali, bo człowiek się uziemiał. Wiecie, że od ziemi idzie normalnie energia, a buty, takie buty was izolują. Chodzą na kolejny, że tak powiem, poziom. O, buty, o, walanki, chyba tak się to nazywa. No takie charakterystyczne też, słuchajcie, stroje będące w Polsce. Na wsi na przykład, ale nie tylko na wsi. Figurki ceramiczne, przepiękne. Palsza. Palsza. O co chodzi? Palsza 3. Zajdź. No i proszę zobaczyć. Rycerstwo Jezusowe, nawiązujące do jezuitów. W języku polskim napisane. Króluj nam Chryste. Zobaczcie, ponad 120-letnie cymbały. No piękny, pięknie zachowany egzemplarz. Herb Orszy, a tam z tyłu jest 1067, czyli nic innego jak data założenia grodu tutaj, a tu, gdzie teraz wchodzimy na tą górkę, niegdyś był zamek średniowieczny, XIV-XV wiek. Po co on tutaj był i przed kim chronił? Zamek, jak sama już nazwa wskazuje, był budowlą warowną. Musiał chronić, dawać bezpieczeństwo. I przed kim miał chronić, szanowni państwo? Miał chronić przed Moskalami i miał chronić przed Tatarami. Zobaczcie, jak się ukorzeniło w DNA w świecie to zdobywanie i podbijanie. My sobie żyjemy spokojnie w tej Polsce. Co prawda, no, niedawno była wojna, II wojna światowa, można powiedzieć. Ale teraz tak spokojnie my Polacy w ogóle nie podbijamy. Dzisiaj wspominałem o tym w odcinku. Ale też w Niemczech nikt nie podbija. Wiecie, tak na zasadzie. Ale jak spojrzymy na przykład na Rosję, czy spojrzymy na Stany Zjednoczone, no to tam się dzieje. W sensie oni za wszelką cenę próbują poszerzyć swoje terytoria i wpływy. Z góry zamkowej rozpościera się widok na cerkiew Bogu Rodzicy prawosławną. Tam gdzieś dalej jest kościół, chyba gdzieś w tę stronę. A tam z tyłu nie wiem, co jest taki wysoki budynek. Chyba budynki mieszkalne, tak mi się wydaje. Kościół powstał w XVII wieku. Dopiero w momencie, kiedy zaczęto likwidować jezuitów tutaj, to kościół został przekształcony na cerkiew prawosławną. No wejdźmy, zobaczmy. Tutaj widzicie miejsce do darów, do składania darów dla osób zmarłych i baciuszka się modli tam i później święci te dary, czyli cukierki, jabłka, może tam stać cukier, mąka, chleb. Patrzcie jaka banda. Patrzcie jak napierają. Patrzcie na to. Terytorium. Tutaj cały ten szef 3 na 1. Słuchajcie, byłem w sklepie, pod waszą nieuwagę. Pokażę, co kupiłem, zamykamy odcinek. Kefir 3,2%. Wspaniała rzecz. Mleko, kefiry, sery tutaj naprawdę super. Bułka z serem żółtym, żeby mi cholesterol podskoczył i żebym krócej żył. Kupiłem 1 jabłko, 1 banana. Kupiłem chałwę w czekoladzie. Kupiłem bułeczki nie cynamonowe, tylko makowe, które są no, ikoniczne wręcz na Białorusi. Kupiłem też rybki. Nie wiem, co to są za ryby. Nie wiem, salaka bałtycka.
Nie wiem co to jest, ale to jest wędzone. Mam przynajmniej taką nadzieję. W sensie ja założyłem z góry, że to jest wędzone, ale będzie przypał. No i to wszystko, no. Kupiłem w sklepie, bo trochę mi się kasa skurczyła mocno przez ten nocleg tutaj w tym hoteliku, więc muszę trochę zapiąć pasa, że tak powiem, i trochę przyoszczędzić, więc nie idę do restauranta. Bania rozbita. Słuchajcie, poszedłem tutaj do lokalnej takiej piekarni kupić pierożka. Pierożka z mięsem, bo są pierożki z mięsem, są pierożki z ziemniakami. I powiem wam, że zdziwiłem się, kiedy gość w Afryce, nie pamiętam w jakim to było kraju, chyba w Nigerii, włożył butelkę, bo poprosiłem o nagrzanie wody i on włożył butelkę plastikową do mikrofalówki. A teraz patrzę, a pani tutaj podgrzała mi tego pierożka w reklamówce reklamówkę z pierożkiem, pierożek w reklamówce do mikrofalówki załadowała. Ja w szoku byłem. Właśnie nie skumałem, czy ona ją wyciągnęła i tak myślę sobie, jak ona to włożyła? Z reklamówką włożyła. Ciekawe, czy się stopiła. Ostro. Nie robimy tak. No dobra, to jest tak zwany pierożek reklamówkowo-mięsny. Co to za mięso? Nie wiem. Nie wiem, co to za mięso, ale smaczne. Kurde, bardzo taki duży i ciężki. On waży z pół kilograma. Mięso z jakimiś przyprawami. Mielone. Dałem takie 5 na 10. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek z Orszy, że mogliśmy razem pozwiedzać w sumie w tak jesiennym klimacie. Tak małe miasteczko na Białorusi. Małe, nie, to nie jest małe. Jedno z większych Orsza, ponad 100 000 mieszkańców. Słuchajcie, kończymy odcinek. Ostatni odcinek właśnie z Białorusi, z serii Białorusi. Czekam na wasze pytania odnośnie tej podróży, tej serii. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie całej. Jeśli nie trafiliście na pierwszy odcinek, a trafiliście najpierw na ten, to polecam oglądać od początku, żeby zobaczyć, jak się rozpędza ta podróż tutaj właśnie po Białorusi i jak wygląda. Więc oficjalnie, mówię oficjalnie, że prawie mamy zakończoną serię, ponieważ jeszcze będzie ten odcinek podsumowujący z pytaniami od widzów, gdzie wybiorę kilka pytań. Więc czekam na wasze pytania. Śmiało, dawajcie. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, wybrać kilka. Oczywiście na wszystkie się nie da odpowiedzieć, bo będzie tych pytań pewnie dużo. Więc trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej pocztą sandałowo-trzewikową, tak żeby się niosło. I co? I oficjalnie dziękuję państwu za tenże piękny wypad razem przez Białoruś, moi drodzy. Co? Słyszymy się w kolejnym odcinku, jeszcze domykającym z Białorusi i widzimy się, moi drodzy, w kolejnej serii już z Rosji. Daj Boże, żeby wpuścili. A jak nie wpuszczą, no to będziemy myśleć, co robimy dalej. Takie życie.